rzadko kiedy jest tak, że ludzie popierają to entuzjastycznie. Najgorsze, co możecie zrobić, tak naprawdę to nie powiedzieć nic. Ludzie przeważnie nie będą pamiętać tego, co tam było w środku tej prezentacji. Nie róbcie tego na zasadzie, żeby to odwalić, ponieważ jest to bardzo ważny moment, który de facto będzie definiował współpracę z waszymi ludźmi na najbliższe miesiące. Warto pamiętać o tym, żeby nie zrobić z tego, nie wiem, 1,5 godzinnej nasiadówy z 45 slajdami. Jeżeli robisz to online, to pamiętaj, żeby tutaj się patrzeć w tą kamerę, a nie mieć monitor z notatkami tutaj i czytać. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rekowski. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który jest bardzo ważny dla każdego, kto zaczyna w roli lidera. Ale to nie znaczy, że jest to na przykład awans, pierwsze stanowisko liderskie. To jest coś, co trzeba zrobić po każdej zmianie. Rozmawialiśmy w odcinku 114 na temat właśnie zmiany i tego, że nawet taka niewielka modyfikacja czegokolwiek, co jest dookoła nas, to jest zmiana. I jedną z rzeczy, które jest ważne, to żeby zmianę zakomunikować, a w przypadku wchodzenia na stanowisko lidera trzeba zakomunikować, kim jesteśmy, czego można od nas oczekiwać, żeby ludzie wiedzieli, z czym się mierzą i co się wydarzy. Bo taki moment, kiedy powiedzmy zespół dostaje informację, będziecie mieli nowego szefa, albo tworzymy nowy zespół i to będzie szef, no to jest moment trochę stresujący, bo członkowie zespołu zawsze zastanawiają, jaki będzie ten szef, co jest dla niego ważne albo dla niej, czego można oczekiwać, czego się spodziewać. I tutaj celem właśnie expose lidera, o którym będziemy mówić, jest rozwianie tych wątpliwości, zarządzanie tym stresem, który może się pojawić. Powiem Wam o tym, w jaki sposób możecie, a wręcz powinniście zrobić. No właśnie, no bo ostatnią rzecz, myślę, którą chcielibyście, jest to, żeby wasi ludzie, czy to nowi, czy obecni, czytali wam w myślach i domyślali się, o co wam tak naprawdę chodzi. Dlatego to expose jest kluczowe i tak jak Krzychu powiedziałeś, to tyczy się każdej zmiany, nawet zmiany okresu, czyli jeżeli wchodzimy w nowy kwartał, w nowy rok finansowy, w nowy semestr, jakkolwiek macie ułożony kalendarz organizacyjny, to jest to dobry moment na to, żeby takie expose wygłosić. No i też chociażby przypomnieć to, co jest dla nas ważne. No ale właśnie, może zaczniemy od tego, czym jest w ogóle expose. To nam się kojarzy, no, na przykład politycznie, prawda, jest expose premiera. To jest dosyć zbliżona rzecz. To może być takie złe skojarzenie, że no, politycy, tak, że polityczne, ale to jest dobry case, bo jako liderzy, no to musimy umieć po prostu występować przed zespołem, stanąć przed zespołem i coś powiedzieć. I wbrew pozorom, niezależnie od tego, czy politykę lubicie, czy nie, to jest bardzo dobry przykład tego, jak to expose funkcjonuje i dobry przykład tego, żeby podpatrzeć różne techniki. Jak ci ludzie mówią, zastanowić się przez chwilę, dlaczego oni to mówią w taki, a nie inny sposób, bo przy politykach jest tak, że tam siedzi cały sztab ludzi, który jednak dba o to, żeby to było dobre. Często może się pojawić, po co tak rozdmuchiwać? No przecież wszyscy mnie znają, nie wiem, zostałem awansowany z członka zespołu na menedżera, albo dostałem jakieś nowe zespoły, ale one w sumie też mnie znają, bo współpracowaliśmy do tej pory. No różne są te zmiany i często tak sobie myślimy, no to wyjdzie w praniu, prawda? Nie ma potrzeby, żeby tutaj robić z tego jakiegoś wielkiego halo. No właśnie nie wyjdzie, bo musicie sobie uświadomić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy awansujecie, kiedy zostajecie nowym szefem, właśnie wychodzicie na przykład z tego zespołu. Byliście do tej pory specjalistą, członkiem zespołu, teraz jesteście szefem tych ludzi. To chcecie czy nie chcecie, wasze relacje są już zupełnie inne i wręcz musicie wykorzystać ten moment do tego, żeby te relacje ukształtować, uformować, żeby to nie było na zasadzie takiej, że kurczę, Stefan zawsze był spoko, nie? Stefan zawsze był spoko, więc teraz też będzie spoko, a Stefan w tym momencie ma zupełnie innych interesariuszy, ma zupełnie inne obowiązki, zupełnie inne zadania, role, odpowiada przed zarządem na przykład i to wszystko, co on teraz będzie robił, no będzie czymś innym niż praca operacyjna wcześniej, dlatego to jest bardzo ważne, żeby wyjść w ogóle w tym momencie, kiedy zostajesz tym nowym szefem i będziesz dokładnie dobra.
było tak, jak będzie teraz, co się zmienia, dlaczego się zmienia, jak to będzie wyglądać i jakie są elementy tego exposé, zaraz sobie przez nie przejdziemy. Zanim dojdziemy do elementów, to też warto podkreślić, że to jest takie budowanie autorytetu szefa, lidera, no i po prostu podkreślenie, że dobra, jestem szefem, zostało mi powierzone kierowanie danym zespołem, czy jakąś działem firmy i no zaznaczamy, że od tego momentu będziemy działali w określony sposób, czy no będą się działy rzeczy, które właśnie teraz określimy sobie w tym, co powinno się zawierać w tym exposé szefa. No i to, co powiedziałeś, to jest dokładnie pierwszy element, czyli musimy wyjaśnić sytuację. Co się właśnie wydarzyło? W jakich okolicznościach się znajdujemy? Czy to jest właśnie nowy kwartał? Czy to jest nowy rok finansowy? Czy właśnie zostaliście szefem, awansowaliście i teraz realia w firmie się zmieniły, struktura się zmieniły? Trzeba to po prostu powiedzieć. Słuchajcie, do tej pory pracowałem razem z wami, od teraz jestem waszym szefem. Warto tutaj też powiedzieć na zasadzie, słuchajcie, to nie znaczy, że teraz będę dupkiem, czy że zmieniłem się jako człowiek. Teraz będę miał po prostu inne obowiązki, będę odpowiadał za co innego. Będę musiał na dużo więcej rzeczy zwracać uwagę. Wcześniej pracowałem na przykład sam nad zadaniami, teraz muszę pracować nad tym, żebyście wy mogli pracować lepiej. To jest zupełnie inny rodzaj pracy i to jest pierwszy element, żeby właśnie pokazać ten kontekst. Słuchajcie, jest tak, to przed nami, teraz będzie inaczej. To warto dodać, że czasem takie zmiany dzieją się w takich pakietach, czyli różne rzeczy się zmieniają w firmie i warto to oczywiście zarysować również ten szerszy kontekst, starać się wyjaśnić takie wszelkie wątpliwości czy pytania, które ludzie mogą mieć właśnie związane chociażby z tymi osobowymi zmianami. Tak, kolejny punkt to są twoje wartości, czym ty będziesz się kierował w tej pracy. To jest szczególnie istotne, kiedy wchodzisz do nowego zespołu, czyli na przykład awansujesz w firmie, nie wiem, przyjmujesz inny zespół, zaczynasz pracować z ludźmi, z którymi no, nie pracowałeś do tej pory. To jest, myślę, bardzo istotne, żeby pamiętać o tym, że nawet kiedy miałeś zespół, jeden, swój, własny i teraz przechodzisz na menadżera czy na dyrektora, gdzie tych zespołów już masz kilku, stajesz się tym menadżerem menadżerów, to musisz pamiętać, że to mimo, że jest ten zespół twój, jeden, to reszta cię może nie do końca tak dobrze znać, więc warto właśnie wiedzieć, co jest dla ciebie ważne, jakimi wartościami się kierujesz, dlaczego w ogóle warto cię słuchać, na co będziesz zwracał uwagę. To są takie rzeczy, które warto powiedzieć na początku, żeby później nie było jakichś niedomówień czy niedopowiedzeń, czy żebyś nie musiał później się zastanawiać, dlaczego coś, co jest oczywiste dla ciebie, co wypracowałeś przez lata w swoim zespole, no nie jest naturalne dla zespołu, z którymi wcześniej nie pracowałeś, a właśnie dlatego to nie będzie naturalne, bo dopiero pracę z nimi zaczynasz, więc to jest właściwie czysta karta i od tego trzeba zacząć od podstaw. To jest też taki dobry moment, prawda, żeby sobie zdać sprawę, jakie są nasze wartości, co jest dla nas ważne i to no właśnie w jaki sposób można do tego dojść. Przede wszystkim oczywiście można sobie wypisać, czasem wiemy, co jest dla nas ważne. Można porozmawiać z naszymi dotychczasowymi podwładnymi czy naszymi współpracownikami, żeby no, powiedzieli nam, jak nas odbierają, co według nich my uważamy za ważne, albo jakie są nasze mocne strony. Można też o feedback oczywiście podpytać o tych słabych stronach. To nie jest łatwe, żeby sobie te wartości sformułować, ale warto na tym spędzić trochę czasu. Tak, właśnie po to, żeby ludzie nie musieli czytać w waszych myślach, bo kolejnym punktem są zasady. No, musicie określić zasadę gry, w którą gracie i jakieś ramy, w których będziecie współpracować, w jaki sposób ludzie mają się do ciebie zgłaszać, z czym mogą jak przychodzić, może nie dokładnie szczegółowo, ale w takim ogóle. To jest moment na taki big picture. Exposé nie może być też takie rozciągnięte. To nie chodzi teraz o to, że teraz przez 3 godziny będziecie tłumaczyć, jakie są zasady, że macie robić tak, tego nie. Ale te punkty, które są najistotniejsze dla ciebie z twojego punktu widzenia. Jeżeli na przykład jesteś osobą punktualną, jeżeli najważniejszy dla ciebie jest czas i produktywność, no to jest moment na to, żeby to powiedzieć, że słuchajcie, dla mnie to jest ważne i takie są moje zasady, takie zasady chcę wdrożyć. Tutaj jest bardzo ważna jeszcze uwaga, żeby nie robić rewolucji. Tutaj cofniemy się do drugiego odcinka, czyli pierwsze 90 dni lidera, gdzie mówiliśmy właśnie o tym, że jako nowy lider to nie możesz wejść, zrobić rewolucji, wywrócić wszystko do góry kołami i stwierdzić, o, co za głupek, to wcześniej tak poustawiał źle. No, takich rzeczy się nie robi. Jednak musisz ustawić właśnie te zasady. Jak to będzie, co jest ważne, co jest nieważne na takim poziomie tu i teraz. Co teraz jest ważne, że teraz jesteś szefem, odpowiadasz za to i za to, masz taką i taką odpowiedzialność
i mamy dowieść na przykład taki i taki projekt w takim i takim terminie. Może już coś wiesz, na przykład jakie masz zadania, no bo jeżeli awansowałeś, no to prawdopodobnie już jakieś zadania tam będziesz miał. No właśnie, to warto się podzielić informacjami, jaki cel dostałeś od swojego szefa. Czym tutaj przychodzisz i co jest przed tobą podstawione, no bo wtedy zespół będzie wiedział, nad czym pracujesz, z czego będziesz rozliczany czy rozliczana. Warto z tym być otwartym i no po prostu to jasno komunikować, żeby ludzie wiedzieli, czego się spodziewać. Odniosę się do jeszcze jednej rzeczy, czyli odniesienia się do tej przeszłości. No bo czasami mamy taką tendencję właśnie, żeby mówić, no poprzednio to nie było zbyt dobrze, teraz będzie lepiej. Rzadko kiedy jest tak, że ludzie popierają to entuzjastycznie, no bo jednak robiąc rzeczy po staremu, doszliśmy do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. Więc przeważnie nie jest zbyt dobre mówienie negatywnie o poprzednim szefie, czy mówienie, że tutaj wszystko jest źle i będziemy musieli to naprawiać. Warto oczywiście gdzieś tam później porozmawiać z ludźmi, wysłuchać jakie mają problemy, co można by naprawić, ale to raczej jest taki bardziej proces, no, który trzeba rozłożyć w czasie z jednej strony, a z drugiej strony też podejść do tego w miarę delikatnie. Exposé jest momentem, kiedy ty przedstawiasz swoje zasady, swoje oczekiwania i właśnie oczekiwania są następnym punktem, to czego oczekujesz od zespołu i od zmiany tych relacji, zmiany tego ustawienia na tej szachownicy. Wracając do tego elementu z tą punktualnością. Jeżeli dla ciebie to jest istotne i to jest ważne, jeżeli tego nie powiesz w tym momencie, no to wiesz, na pierwsze spotkanie, które ustawisz na godzinę 8-9, a ludzie przyjdą 15 po, bo w ich zasadach był wcześniej kwadrans studencki, no to nie będzie fajne, nie będzie to przyjemne. Więc dlatego te oczekiwania warto wyciągnąć na początek, żeby ta sytuacja była jasna, żeby ludzie nie musieli się domyślać, o co ci tak naprawdę chodzi, bo ty będziesz się wkurzać, że masz jakieś swoje oczekiwania, czy jakieś wypracowane procesy, procedury, czy relacje z zespołem, i to się nie przełoży 1:1 na innych. Im musisz to po prostu wprost powiedzieć, czego oczekujesz. No właśnie, i to też częścią tego jest poinformowanie, jakie postawy będziesz wspierać, jakich postaw no, nie będziesz akceptować. Tutaj raczej jestem zwolennikiem takiego podejścia od strony pozytywnej, czyli właśnie co wspieram, czym będę właśnie zawsze popierał, co jest takim pozytywnym zachowaniem. To negatywne oczywiście często można by długo wymieniać, ale no nieczęsto jest tak, że mamy dużo takich negatywnych zachowań, więc nie uważam, że trzeba od razu wyjeżdżać i mówić, nie wiem, jak będzie kradzież materiałów biurowych, albo... Zwłaszcza jeżeli się nie zdarza wcześniej. Tak, nie? właśnie, albo podpalenie kuchni, to wtedy nie będziesz tego akceptował. Zwłaszcza jeżeli to nie jest nagminne i się nie zdarza, więc tutaj bym raczej dosyć delikatnie stąpał po tych negatywnych przykładach. Chyba że faktycznie w waszej firmie czy w zespole coś takiego się działo w przyszłości, co warto by zaznaczyć wtedy i się odciąć. Są sytuacje, kiedy na przykład przejmujemy zespół, który miał nagminnie nadgodziny, albo kiedy szef był jakiś mobbingujący. Wtedy ten zespół oczekuje, że ten nowy szef zaznaczy, tak, że to nie jest coś, co akceptuje. Wtedy tak, wtedy to jest bardzo dobrze, żeby zaakcentować i powiedzieć, że takie sytuacje konkretne nie będą przez Ciebie wspierane, akceptowane. Tak, no to jest właśnie chyba jedyny taki przykład, że kiedy właśnie coś jest nie tak, żeby to wyciągnąć w tym momencie i twardo powiedzieć nie. Też jeżeli jest coś, czego totalnie nie akceptujesz i jest to dla ciebie wykluczające, jest to dla ciebie bardzo ważne i jest to spójne z wartościami też firmy, w której pracujesz, a masz wątpliwości co do tego, czy w danym zespole, czy może w danej grupie ludzi, bo może dopiero zespół musisz zrobić tak naprawdę z tych ludzi, no coś tam nie do końca działa, to zdecydowanie nie jest to coś, czego powinien się bać. To warto powiedzieć z tego względu, bo wracając do samego początku, czyli tego budowania autorytetu, no to też pokaże twój autorytet, zbuduje twój autorytet, że masz swoje zdanie, masz wartości, masz rzeczy, które nie akceptujesz, się na to nie zgodzisz, choćby nie wiadomo co. Warto to się przemyśleć i osadzić w kontekście. Jeżeli uprzesz się, że nie akceptujesz czegoś, co w zespole jest normą, to wtedy na pewno ta współpraca nie będzie Wam się dobrze układać. Nie mówię, że należy oczywiście wtedy udawać, że wszystko jest w porządku, ale warto się zastanowić, jak podejść do tego problemu. No nie wiem, może nie pasujecie do siebie z jednej strony. Może z drugiej strony to jest coś, co można zmienić w jakiejś dłuższej perspektywie czasu. Warto się nad tym zastanowić, czyli właśnie zawsze jak są takie
te negatywne punkty, takie dosyć twardo zaznaczone, dobrze je przemyśleć 2 razy. No nikt nie powiedział, że praca lidera będzie miła, słodka i usłana różami, więc no po to też bierzecie tą robotę, żeby zrobić ją dobrze i też macie swoje powody do tego, bo właśnie kolejnym elementem jest pokazanie zespołowi, gdzie zabierzecie ich w przyszłość. Trzeba spojrzeć, pokazać tą wizję, gdzie ty jako lider, jaką wizję masz na ten zespół, gdzie chcecie razem dążyć, gdzie chcesz tych ludzi zabrać z punktu A do B, jaka zmiana nastąpi i dlaczego warto, żeby oni się zaangażowali też w pomoc tobie jako liderowi i współpracę, w budowanie tego zespołu, żeby osiągnąć konkretne cele i efekty, rezultaty. Jak zawsze na koniec tego typu spotkania, no warto poprosić o pytania od publiczności, czyli od osób, do których kierowaliście tę wiadomość. Rzadko się zdarza, żeby ktoś miał pytania. To często nie jest taki moment, żeby z pytaniami wyskakiwać, chociaż oczywiście byłoby fajnie, jeżeli by się pojawiły i czasami są osoby takie bardziej otwarte, takie osoby, które kontestują, które zadadzą pytania i te niektóre pytania mogą być trudne czy niewygodne. Nie należy się tego bać. Warto być oczywiście dobrze przygotowanym. No, można się spodziewać takich trudnych pytań. Jeżeli faktycznie takie będą, to polecam nie ściemniać, nie plątać się. Czasem warto powtórzyć jeszcze raz ten element, który powiedzieliście, bo często jest tak, że jeżeli to są takie właśnie trudne pytania, jakieś kontestujące, to raczej one nie są wynikiem tego, że ktoś chce zdobyć jakąś dodatkową wiedzę, tylko raczej chce pokazać, że tam z czegoś jest niezadowolony, czy że z czymś ma problem. I warto po prostu wtedy znaleźć w tym, co mówiliście wcześniej, czy może coś, czego nie powiedzieliście, ale coś, co w taki pozytywny sposób odpowie na te wątpliwości, które ktoś ma. No chyba, że oczywiście nie jesteście w stanie odpowiedzieć, czy jest to dla Was coś nowego, czy nie pomyśleliście o tym wcześniej, no to wiadomo, trzeba sobie zanotować w pamięci, nie ściemniać, nie udawać, że się wie wszystko, tylko potem pomyśleć, jaka może być odpowiedź i skontaktować się z tą osobą. No i zdecydowanie warto już od tego samego początku budować to bezpieczeństwo psychologiczne w zespole, który budujecie, który przejmujecie, żeby oni też wiedzieli, że mogą przyjść z tymi pytaniami, mogą zapytać, mogą się dopytać i to jest jak najbardziej okej, bo jeżeli padacie, mówicie tutaj expose, sytuacja jest taka, moje oczekiwania takie, zależy mi na tym, akceptuję to, nie akceptuję tego, idziemy tutaj, żeby osiągać KPI-e i robić dobrze stakeholderom i na koniec rzucicie, dobra, kto ma pytania? I cisza i widzicie strach w oczach tych ludzi, no to też nie jest dobry start tak naprawdę, więc warto też zostawić przestrzeń na później. Jeżeli po waszym wystąpieniu tych pytań nie będzie, to warto powiedzieć, że słuchajcie, moje drzwi są otwarte, możecie w każdej chwili przyjść, zapytać, ja też się uczę, no bo to jesteście w nowej roli, w nowej sytuacji, więc warto to wyciągnąć, pokazać, a nie zostawiać na zasadzie, dobra, kto ma pytania, nikt, dziękuję, dobranoc, idziemy dalej. Tak, zdecydowanie. No wiadomo, że to jest początek waszej pracy z tymi ludźmi, chyba że jesteście jakimś wiceprezesem, ale w innej sytuacji, no to nie wyobrażam sobie, żeby powiedzieć coś takiego i widzimy się za miesiąc na jakimś innym statusie. To jest dopiero początek pracy i wiadomo, że będziecie codziennie z tymi ludźmi się spotykać, codziennie z nimi rozmawiać, codziennie dopytywać. Więc to jest jakiś start dopiero. Dobra, to jak to teraz ogarnąć od strony praktycznej? Wiemy, co chcemy powiedzieć, więc jakoś damy radę. No, damy. Musimy to przede wszystkim porządnie do tego przygotować. To trzeba sobie spisać wszystko, co chcecie powiedzieć i teraz szkoły są dwie. Albo możecie sobie spisać całe wystąpienie i nauczyć go się na pamięć. Raczej my nie jesteśmy z tej szkoły i tego nie polecamy. Raczej polecamy wypisać sobie konkretne punkty w każdym tym elemencie. Na stronie odcinka damy w opisie listę tych wszystkich etapów, tak żebyście mieli ściągę i pod tą ściągę po prostu pod każdy punkt możecie sobie uzupełnić, czy to na przykład na karteczkach sobie rozkleić na stole, to jest też bardzo fajna forma, czy w jakimś Miro, czy w jakimś narzędziu, rozkleić sobie te post-ity, co w danym etapie dla Was jest ważne, o czym musicie pamiętać, o czym chcecie powiedzieć i dobrze to sobie przygotowywać przez jakiś czas, bo z reguły to nie jest tak, że awans pojawia się znikąd, wpadacie w ogień bitwy i macie na to 30 sekund. Z reguły to jest jakiś proces, to trwa jakiś czas, więc możecie się przygotować, możecie nawet już teraz, nawet kiedy nie myślicie o awansie, już sobie takie exposé też przygotować, co będzie, gdy ten awans będziecie mieli. To jest świetne ćwiczenie, ponieważ już też będziecie gotowi na to tak naprawdę, żeby ten awans już mentalnie przejąć. Więc zdecydowanie polecam. I warto się przygotować w taki sposób, żeby zrobić to raz, przygotować sobie punkty, które chcecie powiedzieć, po czym to zostawić, przespać się z tym
i tak wracać do tego przez parę dni i to po prostu szlifować. Nie róbcie tego na zasadzie, żeby to odwalić, ponieważ jest to bardzo ważny moment, który de facto będzie definiował współpracę z waszymi ludźmi na najbliższe miesiące. No i tutaj zależnie od waszego doświadczenia też możecie na przykład chcieć przegadać to z szefem, zwłaszcza jeżeli to jest takie pierwsze tego typu wasze wystąpienie. Warto przegadać właśnie z przełożonym, może wam pomoże dostrzec jakieś punkty, niuanse, o których warto by wspomnieć albo nie wspominać, więc zawsze dobrze jest poprosić kogoś o pomoc. Nawet to niezależnie, czy to jest pierwsze, czy nie pierwsze, no to warto, żebyś pogadał z swoim szefem, bo siłą rzeczy on jest twoim szefem, czy szefową. I de facto musiał to zrobić już wcześniej, więc ma siłą rzeczy większe doświadczenie. I robienie czegoś właśnie samemu, kiedy nie masz jeszcze doświadczenia, jeszcze nie obejmowałeś wyższej roli, to dopiero pierwsza okazja w twoim życiu, to moim zdaniem to jest wręcz konieczność, a nie możliwość do tego, żeby przegadać, zwłaszcza, że współpracujecie razem. Więc tak jak mówiliśmy nieraz, no to szef jest twoim najlepszym sojusznikiem w tym wszystkim, a nie wrogiem. Więc przegadaj to, sprawdź, no bo on ci pokaże słabe punkty w tym, pokaże ci, gdzie są jakieś elementy, które warto poprawić, co warto przemyśleć. Ty mi przecież ciągle mówisz, a przemyśl to, bo niektórzy mogą niektóre rzeczy odebrać inaczej, więc zdecydowanie warto takie rzeczy konsultować. A gdy zbierzecie to wszystko do kupy, warto pamiętać o tym, żeby nie zrobić z tego, nie wiem, 1,5 godzinnej nasiadówy z 45 slajdami. Przeważnie w takich spotkaniach ludzie nie będą się skupiać bardzo na tych szczegółach, nie będą wszystkiego pamiętać. Warto, żeby to było zwięzłe i konkretne. Moim zdaniem takie exposé to nie powinno zajmować więcej niż 15 minut, może nawet krócej. Chyba że właśnie ten kontekst szeroko rysujemy, czyli krótko, konkretnie, warto powtórzyć na końcu jakieś najważniejsze punkty. Często jest tak, że jeżeli to jest, jakieś może być zaskakujące, to ludzie przeważnie nie będą pamiętać tego, co tam było w środku tej prezentacji, tylko zapamiętają bum, jakaś decyzja, wiadomość, potem coś tam było i ewentualnie jest szansa, że zapamiętają to, co było na końcu, jakieś właśnie podsumowanie, więc warto to zrobić, ale nie przeciągajcie, nie przynudzajcie. Będą jeszcze setki spotkań, kiedy będziecie mogli to powtarzać, bo jako kolejne rzeczy, które trzeba pamiętać, no to po pierwsze trzeba będzie to powtarzać cały czas, to nie jest tak, że to raz starczy już, a po drugie, trzeba zacząć wdrażać w życie to, o czym powiedzieliście. No dokładnie, bo jak też mówiliśmy w poprzednich odcinkach, nie ma nic gorszego niż zmiana, której się po prostu nie dzieje. Ogłaszamy, zmieniamy, zostajesz szefem i co? I musi się coś dziać, więc te wszystkie punkty, które powiedziałeś, to muszą być rzeczy, które są ważne, które wdrażasz, które stosujesz w momencie już, teraz, natychmiast, w momencie, kiedy zostały powiedziane. Jeszcze taka jedna rzecz to forma. Jeżeli jesteś w zespole, który jest rozproszony, który jest online, który na przykład siedzi w różnych lokalizacjach, do tego dochodzą jakieś nieobecności, to też jest ważne, jak to zrobisz, jak to pokażesz. Jeżeli robisz to online, to pamiętaj, żeby tutaj się patrzeć w tą kamerę, a nie mieć monitor z notatkami tutaj i czytać ludziom, ponieważ odbiór tego będzie fatalny. Jeżeli nie czujesz się dobrze w wystąpieniach publicznych, to możesz zrobić tak, żeby po prostu powiedzieć ludziom, mając tylko pojedyncze punkty na tej liście lub wręcz spisać to po prostu i im wysłać, kiedy będzie to dla Ciebie prostsze w danej sytuacji. Jeżeli na przykład część zespołu jest nieobecna, to też warto, nawet kiedy po takim wystąpieniu, powiedzeniu tego swojego expose, też warto jest mieć spisane, wysłać do ludzi, ponieważ to tam wtedy jest i to jest po prostu wasz kontrakt na najbliższe miesiące. Jeżeli na przykład jesteście w biurze, to jest coś, co bardzo fajnie działa i może wam się przydać na przyszłość, to pod takim expose, gdzie wiecie, na czym wam zależy, jakie są zasady, co jest istotne, mieć to spisane i na przykład kiedy przedstawiasz to zespołowi, nawet możesz wziąć kartkę taką papieru ze spisanym expose i dać ludziom do podpisu, że się z tym zapoznali. Ponieważ to też jest fajne i wyobraź sobie, że słyszałem o case'ach, gdzie na przykład lider wyciągnął swoje zasady, ludzie stwierdzili tak, super, po czym robili coś zupełnie innego i wtedy mógł z nimi pogadać, słuchaj, ale wiesz co, ale to ustalaliśmy inaczej, nie? Ty się pod tym podpisałeś, co się stało, że robisz w taki sposób. O takich trikach zrobimy kiedyś osobny odcinek, jak takie sytuacje konfliktowe rozwiązywać. No to ciekawe, chociaż tak z podsuwaniem dokumentów do podpisu ludziom na spotkaniu to nie jestem przekonany, czy byłem się czym dobrze z dwóch stron, pierwsza jako menedżer, a z drugiej strony jako ktoś, kto by dostał coś takiego, mogłoby to wypaść dziwnie. Robiłeś coś takiego kiedyś? Jeszcze nie. No właśnie, jestem ciekaw, jak to by wypadło. Może, nie wiem, w jakimś senior managemencie, w zarządzie albo coś takiego, ale
No, jestem ciekaw. Robiliście coś takiego kiedyś? Dajcie nam znać. Ja tutaj nie byłbym taki optymistyczny, żeby to dobrze wypadło. Ale to też jest ważne, żeby eksperymentować z tą formułą. Najgorsze, co możecie zrobić, tak naprawdę to nie powiedzieć nic. Przejąć władzę, przejąć stanowisko, dostać awans i udawać, że się nic nie stało. No i jeszcze próbować robić to, co robiliście wcześniej. To jest chyba rzecz, która skończy się na pewno katastrofą, więc jakakolwiek użycie tego expose, czy w takiej formule, czy dodanie jakichś elementów, które dla Was są istotne, czy może wywalenie jakichś elementów, które z Waszej perspektywy, czy w Waszej sytuacji są nieistotne, to są rzeczy, które po prostu pomogą Wam pracować lepiej, budować dobry zespół, dogadywać się i przede wszystkim nie oczekiwać od ludzi, że będą czytać w Waszych myślach, bo to się po prostu zawsze źle kończy. I chyba właśnie to jest najlepsze podsumowanie tego expose lidera. Po co ono jest? Po to, żeby powiedzieć ludziom, jaka jest sytuacja, no i żeby poznali Was z różnych aspektów, takich oczywiście związanych z tą pracą, którą będziecie wykonywać, chociaż można to coś prywatnego dorzucić, ale ludzie po prostu muszą Was poznać, muszą przestać się przejmować czy stresować tą zmianą, muszą wiedzieć po prostu, czego będą oczekiwać. Jeżeli chcielibyście sobie poćwiczyć expose lidera albo macie coś takiego właśnie gdzieś tam w planach, planujecie awans, to odezwijcie się do nas, chętnie Wam w tym pomożemy, porozmawiamy o tym, jesteśmy dostępni do tego również, żeby się kontaktować bezpośrednio z naszymi słuchaczami, widzami, zresztą z niektórymi już to robimy. Zapraszamy do kontaktu. No i oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co u nas się dzieje, zapiszcie się na nasz newsletter pod adresem nerd.management/newsletter. Dzięki temu będziecie dostać informacje o wszystkich nowych odcinkach, a już za 2 tygodnie będzie bardzo, bardzo gruby wywiad z Sebastianem Drzewieckim, nowoczesnym liderem, gdzie właśnie będziemy rozmawiać o tym, jak takim liderem zostawać, jak w ogóle ta ścieżka dalej wygląda, więc to expose jest bardzo ważnym elementem, bo na każdym takim etapie waszej kariery będzie Wam przydatne. Także zapraszamy już za 2 tygodnie, tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!